Cześć, dzisiaj ja jestem czołówką, ponieważ Mikołaj nie narysował animacji, Marcin tego wszystkiego nie ukręcił, bo życie jest jak papier, długie, szare i subtelne. Nie kręć tego. Cześć. Pyrkon. Słuchajcie, nie było nas całkiem sporo na Pyrkonie, bo aż chyba 4 lata. I wróciliśmy po tych 4 latach i Pyrkon przywitał nas jeszcze większy, jeszcze lepiej zorganizowany. Po wielu latach Czekaj, mam trudny początek, ale potem będzie już lepiej. Pyrkon, czyli na pewno wiecie, to jest festiwal... Mikołaj, możesz mi pomóc? Festiwal fantastyki. I bardzo byliśmy zadowoleni, że możemy powrócić na ten Pyrkon, bo nie wiem, czy wiecie, ale jesteśmy na Pyrkonie od dnia, kiedy zaczął być organizowany na targach poznańskich. I wróciliśmy w wielkim stylu z koncertem Wild Hunt Live. 1700 osób było na tym koncercie, a jeszcze całe mnóstwo nie dostało się tam, bo nie było już miejsca. No i bardzo było sympatycznie i fajnie wrócić na Pyrkon i zobaczyć, że fajnie się to rozwija, że to jest naprawdę wielka, fajna impreza i oprócz tego, że jest profesjonalnie zorganizowana, to ma coś, czego nie mają tego typu duże imprezy, na jakich zdarzyło nam się być, czyli ma klimat i ma takie, nie wiem, można poczuć serce tych wszystkich ludzi, którzy są tam uczestnikami, przyjeżdżają, żeby się przebrać, żeby się pokazać, żeby się bawić wspaniale. To nam się bardzo podobało. Bardzo dużo ludzi, mnóstwo ludzi w strojach różnego rodzaju, z których większość nie byłam w stanie niestety rozpoznać, co to jest, ale dobra, tego nie musicie tego wiedzieć. Wszystko wiedziałam, wszystko, każdą jedną postać. Cosplaye, bardzo wspaniałe rzeczy. Widziałem piękne dziewczęta przebrane w stroje postapokaliptyczne, piękne dziewczęta przebrane w stroje fantasy, piękne dziewczęta przebrane w stroje science fiction, piękne dziewczęta przebrane za roboty, piękne dziewczęta przebrane za coś z japońskich komiksów i piękne dziewczęta przebrane za coś, czego w ogóle w życiu wcześniej nie widziałem. Także jak dla mnie to było tak. Kogo widziałam? Widziałam 2 leje, jedną dużą, drugą małą. Na przykład. Widziałam Jezusa w dresach. Ogólnie to całe mnóstwo ludzi poprzebieranych, ale tak, co mi utkwiło w pamięci. W tym roku na Pyrkonie mieliśmy swoje stoisko. W sobotę 19 maja odbyła się prapremiera właściwie naszej płyty Sława. Mieliśmy tylko 99 sztuk płyt, rozeszły się wszystkie. Sama nie mogłam się doczekać, kiedy będziemy mogli wręczyć ludziom pierwsze egzemplarze. I staliśmy tam, podpisywaliśmy je, można było zrobić z nami zdjęcia, no było super. I mam nadzieję, że te pierwsze osoby, które już mają tę płytę, to im się podoba. Skowroneczek śpiewa, dzisiaj rozkwitniwa. Stoi Zosia w oknie, gości się z pościwą. Stoi Zosia w oknie, gości się z pościwą. Za pieniądze z festiwala kupuję dzwonki. Jeżeli chodzi o koncert, to wrażenia mam pozytywne, pomieszane z nerwami, ponieważ bardzo chcieliśmy wypaść jak najlepiej. Ja się bardzo cieszyłam na ten koncert, nie mogłam się doczekać, bo wiedziałam, że wszyscy ludzie, którzy tam będą, to są ludzie, którzy doskonale wiedzą, co gramy, znają grę i jakby są bardzo wciągnięci w temat, więc granie dla takiej publiczności to jest sama przyjemność. Dlatego bardzo się cieszyłam i troszeczkę też stresowałam, muszę przyznać, bo no wiecie, duże oczekiwania.
No mogę tak spróbować. Było to dla nas ważne, żeby pokazać tego Wild Hunta od najlepszej strony, ponieważ wiadomo, tam jest mnóstwo Wiedźminów i Wiedźminek i mnóstwo Siri powychodziło z iPhone'a i oni wszyscy zupełnie inaczej nas oceniają, na pewno, ponieważ znają tak dokładnie grę i pewnie znają tak dokładnie te utwory, że nawet lepiej ode mnie. No i tylko zakłóciło to wydarzenie z wiolonczelą smutne, ponieważ jest taka scenka, kiedy Yennefer grana przez Jagodę wyrzuca miecz Wiedźminowi granemu przez Pawła i ten miecz wyrzucony siłą czarów poleciał prosto w wiolonczelę i ta wiolonczela pękła. Podziwiam bardzo Dorotę, naszą wiolonczelistkę, która dała radę i jakby zacisnęła zęby i grała dalej i naprawdę dla mnie to jest wielki szacunek dla niej, ponieważ wiecie, instrument dla każdego muzyka to jest coś, największy skarb. Niesamowity cios to był dla niej. Bardzo się przejęła i nawet popłakała się i płacząc grała dalej i nie pomyliła ani jednego dźwięku. I to jest coś, co jest godne opowiedzenia na łamach naszego vloga Nie kręć tego, ponieważ ja zawsze podziwiałem ludzi, którzy pomimo trudności, jakie mają na scenie, grają dalej w niezmienionej postaci, że mają taki szacunek do publiczności i tutaj zupełnie niechcąco, no i smutne jest, że nam się przydarzyło z jednej strony, a z drugiej strony jestem dumny, że do tego bardzo wąskiego grona możemy teraz zaliczyć się, a właściwie to Dorotę, profesjonalistów na najwyższym poziomie, którzy bez względu na to, co się im dzieje z ich ciałem lub z instrumentem, a właściwie dla takiego muzyka jak Dorota, to ten instrument jest przedłużeniem ciała, to bez względu na to, co się wydarzyło, grają dalej. Niesamowite wrażenie w ogóle bez porównania, aż się nie chce grać, tylko słuchać. Uwielbiam ją i towarzyszyła mi przy tworzeniu cosplayu, dlatego znam mnóstwo tekstów już na pamięć. A, jak było? No było genialnie, Genialnie, przeżycie naprawdę. niesamowite. Jak Najlepsza atrakcja na Pyrgonie. Tak, jak ever. byłem na wielu koncertach, to ten będzie na pewno najbardziej specjalnym, na jakim chyba Tak. w życiu U byłem. mnie też. Na pewno. Było świetnie, jestem zachwycona, po prostu wow, wszystkie efekty specjalne, tancerki, wow, nie można tego wyrazić po prostu. Możemy powiedzieć, jak mowa odebrało. Powrót do tego, jak się pierwszy raz grało, Tak, jak pierwszy raz uzupełnia w to, ogóle czego się w naszym widziało. życiu brakowało. Chciałbym Wam opowiedzieć, drogie dzieci, że dzisiaj namalowałem dla Was kolejny rysunek. I co teraz? Marzaneczka. Chcę powiedzieć o rysunku, że jest super. Strasznie mi się podoba, Mikołaj go namalował, przepraszam. I bardzo jest fajny. Ja myślę, że moglibyśmy zrobić takie koszulki. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was również, jak zwykle, odcinek B, czyli tak naprawdę krótką formę muzyczną. Jest to utwór Marzaneczka
Dobra, dzisiejszy utwór Marzanecka, to jest tytuł Marzanecka, on występuje na płycie, ale tutaj w odcinku B do tego Nie kręć tego jest troszeczkę w zmienionej formie, w bogatszej aranżacji, ponieważ tak wyobrażalibyśmy sobie na przykład muzykę do jakiegoś serialu. Jest to utwór, którego autorem jestem ja i Mikołaj i wiele jest takich utworów, znaczy tak, dobra, może ty to opowiesz, bo ja to się zakałapućkam. Po prostu chodzi o to, że no, tworzymy muzykę, tak? Wiecie o tym. W tym odcinku chcieliśmy zrobić taki duży materiał o tym, jakimi jesteśmy świetnymi kompozytorami, ale okazało się, że nie, że jest za mało miejsca. Marcin powiedział, że nie teraz, więc będziemy musieli kiedy indziej. Ale mamy taki plan, że o tym opowiemy i chcielibyśmy Wam w ogóle pokazać, w jaki sposób pracujemy, jak to się odbywa. Mam nadzieję, że nam wyjdzie, bo wiecie, jak ktoś nas obserwuje, to może nie będziemy mieli pomysłów, ale postaramy się jakoś to pokazać. Z Kasią już od dawna tworzymy muzykę i bardzo dużo też tworzymy muzyki ilustracyjnej. To nie jest tylko Wiedźmin. Zrobiliśmy muzykę na przykład do audiobooka Borek i Bogowie Słowian, do przedstawienia teatralnego Końcówka, do naszego przedstawienia, które sobie sami napisaliśmy nawet, Tutmesztek, ale to było strasznie dawno temu. Zrobiliśmy też muzykę do przedstawienia teatralnego Teatru Awatar pod tytułem Mosty i była ona pokazywana na jakiejś wielkiej imprezie we Wrocławiu, ważnej, wielkiej, ale nie pamiętam teraz jakiej, ale to w napisie się pojawi. I zrobiliśmy też muzykę do czego? Zrobiliśmy muzykę do Lech Kastera, takiego Ale tam nie czegoś, zrobiliśmy muzyki, takiego tylko tam czegoś, bardziej... to znaczy tam współdziałaliśmy przy robieniu muzyki do takiego, co tak lata po tych takich bardzo szybko, jedyny w Polsce taki w Chorzowie i to jest muzyka robiona, znaczy animacja, która reklamowała to coś, co tak lata, była robiona przez Platish Image i my też właśnie robiliśmy tam, współrobiliśmy muzykę. I jeszcze do czegoś ważnego zrobiliśmy, a nie mogę sobie przypomnieć Równonoc. do czego. Zrobiliśmy muzykę do Równonocy. O tym to już nikt nie wie i nie pamięta i może to i lepiej. Premiera płyty. Słuchajcie, dzisiaj, od teraz, premierę można kupić w płycie. Jeszcze raz. Dzisiaj, od teraz możecie kupić naszą nową płytę Sława 3 Pieśni Słowian Zachodnich w naszym sklepie www.persival. Czemu w drugą stronę to robię? Wróć. www.persival.pl/sklep i już bez kropki. I w tym sklepie kupicie płytę nawet taniej o 20%, jeżeli przepiszecie sobie kod promocyjny, który tu gdzieś będzie latał, albo będzie wklejony, albo w jakiś inny sposób pokazany w tym filmie. I co? Zapraszam bardzo serdecznie. Kod będzie ważny tylko przez 24 godziny od momentu opublikowania filmu, więc nie zaśpijcie, jeżeli macie znajomych, braci, siostry, koleżanki, dziewczyny, chłopaków, którzy są fanami Persivala i chcieliby mieć płytę taniej, to wyślijcie im koniecznie ten filmik w ciągu 24 godzin od momentu, kiedy ja to do Was mówię. Znaczy od momentu, kiedy jest opublikowane, bo ja to do Was mogę mówić i za rok, bo to już tak zostanie. Rozstrzygnięcie, uwaga, rozstrzygnięcie konkursów. Nie zapomnieliśmy o konkursach, nie bójcie się. Wiemy, że były konkursy, tylko musieliśmy sobie przypomnieć jakie i kiedy i w ogóle. Ale teraz rozstrzygnięcie konkursów. Proszę bardzo. Raz, dwa, trzy. Co tam było? Folkemol, koszulka dla
111 komentarz wygrywa koszulkę Folkemol. I ponieważ nie chciało nam się liczyć, to wybraliśmy komentarz, w którym jest napisane, że komentarz 111. Koszulkę Nie kręć tego NKT wygrywa osoba, która nazywa się tak jak Mikołaj, zaraz to powie. Emiela Regisa, coś tam, dyfuzora Godfreya Teorzow... Strasznie trudna nazwa. Koszulkę NKT wygrywa ta osoba i bardzo gratulujemy. Też proszę odezwij się do nas na Facebooku. A w kolejnym odcinku... Ale to może tego nie zdradzajmy. Tego nie możemy zdradzać, czyli w kolejnym odcinku jest... Ale no... W kolejnym odcinku będzie parę różne rzeczy, ale nie mogę tego powiedzieć, co będzie, więc zapraszam. Opowiemy o planowanej trasie na jesień zespołu Percival Schuttenbach i przedstawimy listę miast, w których zagramy. I co jeszcze? A kiedy będziemy grać w tego Wiedźmina, Marcin? Może teraz. W tym odcinku, w którym jestem teraz, w tym odcinku? W tym odcinku będziecie mogli po raz pierwszy zobaczyć i chyba ostatni w życiu, jak gramy w Wiedźmina, a konkretnie jak Mikołaj gra, bo ja to siedziałam tylko z boku i mu pomagałam, wiecie, tak wspierałam go duchowo w wyborach. A to nie są łatwe wybory, bo na przykład, wiecie, wziąć kurczaka czy coś innego, no to no. Ale wzięliśmy tego kurczaka w końcu, bo... No i to właśnie będziecie mogli fascynujące i bardzo emocjonujące nasze przygody w Wiedźminie obejrzeć już w tym odcinku. Albo w przyszłym, bo zobaczymy, czy nam się zmieści. No, także tego, no.